Nawet jeśli masz już na swoim koncie kilkadziesiąt odwiedzonych krajów, z Chinami nie pójdzie tak łatwo. Pamiętam moje zaskoczenie podczas pierwszego wyjazdu do Chin. Wtedy wydawało mi się, że skoro mam już za sobą objechane pół Azji z plecakiem, to co by tutaj mogło pójść nie tak? Jednak Chiny to olbrzymi kraj rządzący się innymi prawami i przed podróżą do państwa środka należy się solidnie przygotować, aby uniknąć rozczarowań i niepotrzebnych nerwów. Zapraszam więc na film, w którym zebrałem najważniejsze informacje, które pozwolą Ci przygotować się do podróży po Chinach. Ale nawet jeśli się tam nie wybierasz, polecam obejrzeć do końca, bo na pewno zaskoczysz się tym, jak wyglądają współczesne Chiny i jak ten kraj jest odmienny od zachodnich standardów. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Witam serdecznie. Jako że Polacy od niedawna nie mają obowiązku wizowego przy wjeździe do Chin, tak wiem, że wielu z nas wybiera się w tym roku czy w przyszłym na wycieczkę właśnie, żeby zobaczyć ten wspaniały kraj. Tak więc w tym filmie zebrałem dla Was wszystkie praktyczne informacje, które przydadzą się podczas podróży przez Chiny. Ten film jest też wstępem do całej chińskiej serii, więc zapraszam również do obejrzenia pozostałych filmów z Chin i gwarantuję, że obalę tutaj kilka mitów i stereotypów, które serwują nam zachodnie media. Obecnie Chiny to bardzo nowoczesny i zaawansowany technologicznie kraj. Zachodnie media wmawiają nam często, że panuje tu zacofanie, jest bieda, a Chińczycy pracują za miskę ryżu, aby wytworzyć dla nas najtańsze dobra, które zepsują się po miesiącu użytkowania. Te czasy dawno już minęły. Obecnie obywatele Polski mogą odwiedzić Chiny na 30 dni bez konieczności wyrabiania wizy. I mam nadzieję, że nasza wspaniała władza znów nie spieprzy tego tematu i nie będziemy musieli płacić najdroższej na świecie stawki. I poprzednim razem, kiedy odwiedzałem Chiny, musiałem zapłacić za wjazd aż 450 zł. Aby wjechać do Chin, wystarczy ważny paszport. Nie musimy posiadać żadnych szczepień, nic nie jest tutaj wymagane. I jeżeli się boicie, tak powiem, że nie ma czego. Chiny to bardzo czysty, zadbany i poukładany kraj, więc ryzyko zapadnięcia na jakąś chorobę zakaźną jest naprawdę minimalne. No chyba, że znowu jakiś Chińczyk zje nietoperza albo inne dziwne zwierzę. Chiny to bardzo bezpieczny kraj. Myślę, że nawet dużo bezpieczniejszy niż Polska. Wpływ na to ma ponad 600 milionów kamer, które śledzą każdy ruch swoich obywateli, no i turystów włącznie. Na ulicach jest też mnóstwo wojska, policji, ormowców i różnych innych formacji, które szpiegują swój naród. Dzięki temu przestępczość pospolita praktycznie nie istnieje. Oczywiście zdarzają się jakieś drobne kradzieże czy włamania, ale naprawdę jest dużo bezpieczniej niż w jakimkolwiek kraju arabskim czy Ameryki Południowej. Stąd możemy sobie chodzić nawet nocą takimi ciemnymi zaułkami i raczej nie mamy się czego obawiać, poza nadepnięciem na szczura. Pomimo że Chiny są bardzo bezpiecznym krajem, to zawsze zalecam zachowanie ostrożności, a zwłaszcza w miejscach turystycznych. Ale oprócz zdrowego rozsądku i ostrożności warto posiadać dobre ubezpieczenie turystyczne. Pytacie mnie często w komentarzach, gdzie znaleźć najlepsze ubezpieczenie turystyczne na zagraniczną wyprawę. Ja zawsze korzystam z porównywarki ubezpieczeniowej Rankomat.pl, gdzie możemy znaleźć najlepsze dla siebie ubezpieczenie turystyczne, komunikacyjne, nieruchomości czy na życie, dopasowane do naszych potrzeb. Bo dopóki nie porównasz, nie wiesz, czy wybrałeś najlepszą opcję. Polisę kupujesz online bez ruszenia się z fotela i dostajesz ją od razu na maila. Co ważne, masz tutaj pełną transparentność, możesz przejrzeć zakres ochrony i ceny, więc wiesz, za co płacisz. Konkret to lubię. Rankomat.pl porównuje dla nas oferty większości firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Nie pytajcie mnie, którą firmę konkretnie polecam, bo ja nie sprzedaję ubezpieczeń. Na Rankomat.pl są podane jasno i przejrzyście zakresy i ceny każdej polisy, a jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to warto skontaktować się z agentem, który rozwieje Wasze wszelkie wątpliwości. Korzystanie z porównywarki ubezpieczeniowej Rankomat.pl jest całkowicie darmowe, a zaoszczędzone pieniądze i czas możecie przeznaczyć na przykład na podróże. Kiedy jechać do Chin?
Chiny są olbrzymim krajem, ale większość tego kraju leży w strefie umiarkowanej, czyli pogoda będzie bardzo podobna do naszej polskiej. Więc w czasie, kiedy u nas jest zima, w Pekinie również będzie zima, ale południe Chin leży w strefie subtropikalnej, więc zimy są tam bardzo łagodne i temperatury raczej nie spadają poniżej 10 stopni. Stąd możemy się spokojnie wybrać bardzo wczesną wiosną czy późną jesienią w regiony takie jak Kanton i tam cieszyć się naprawdę optymalną i przyjemną pogodą, dzięki której będzie można pozwiedzać ten region bez upałów oraz bez uporczywego mrozu. Bezpośrednie loty do Chin z Polski oferuje na przykład nasz rodzimy przewoźnik LOT. Możemy tam też dolecieć bardzo tanio chińskimi liniami, które serdecznie polecam i uważam, że obsługa ogólnie w azjatyckich liniach jest na dużo wyższym poziomie niż w większości europejskich. W chińskich liniach zawsze w cenie mamy duży nadawany bagaż, ponad 20 kg, mamy jedzenie na pokładzie i nikt nie będzie nas szarpał na lotnisku, że mamy kilogram za dużo, bądź nasz plecak czy walizka nie mieści się do sizera. Tam naprawdę nikt nie ma z tym problemu, więc nie bójcie się latać chińskimi liniami. I opowiem Wam też takie doświadczenie z ostatniego miesiąca, kiedy to przychodząc do odprawy na lotnisku okazało się, że samolot będzie opóźniony o prawie 2 godziny. Pracownik od razu wręczył mi kupon na kwotę, którą mogłem wykorzystać na lotnisku na dowolne posiłki. Internet. Jadąc gdziekolwiek, oczywiście wszyscy chcemy mieć dostęp do sieci, żeby móc coś sobie sprawdzić, być w stałym kontakcie ze znajomymi, rodziną. I jadąc do Chin możecie się bardzo zdziwić. Tak jak ja się zdziwiłem, jadąc tam pierwszy raz, jakieś 10 lat temu. Pamiętam, kiedy umówiłem się z kolegą w Shenzhen, byłam akurat wtedy w Hongkongu, umówiliśmy się na piwo. Jakie było moje zdziwienie, kiedy przekroczyłem granicę i żadna z moich aplikacji, których korzystam na co dzień, nie zadziałała. Chiny są jednym z krajów, które mają największą cenzurę i kontrolę obywateli. Przekłada się to również na internet, więc de facto większość aplikacji, z których korzystamy na co dzień, w Chinach nam nie zadziała. Dlaczego? Dlatego, że są to aplikacje amerykańskiej produkcji. I dopiero jadąc do Chin możemy sobie zdać sprawę, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od amerykańskiej technologii. Okazuje się, że nie możemy znaleźć drogi do hotelu, metra, gdyż nie działa Google Maps. Okazuje się, że nie skontaktujesz się z rodziną, gdyż nie działa Messenger, WhatsApp, Instagram itd. Nie działa wyszukiwarka Google'a, więc nie wyszukamy sobie potrzebnych informacji. Nie działa również YouTube, więc nie obejrzycie sobie w Chinach tego filmu. Jak sobie zatem poradzić? Oczywiście można to obejść. Wszyscy polecają korzystanie z VPN-a. I fakt, to czasem działa, czasem nie. Ja podczas tego pobytu zainstalowałem sobie 3 różne VPN-y. Nie zadziałał żaden. Dlatego, że Chiny cały czas pracują nad udoskonalaniem tak zwanej wielkiej chińskiej zapory. Jest to zapora internetowa, która ma za zadanie odciąć obywateli Chin od zachodniego internetu, a konkretnie zachodnich informacji, żeby nie dowiedzieli się narracji amerykańskiej, niemieckiej, że w ich kraju dzieje się coś złego, że są łamane prawa człowieka itd. Ale można to obejść w bardzo prosty sposób. O ile możemy sobie zainstalować te VPN-y, tak jak powiedziałem, nie każdy zadziała. Pamiętajcie, żeby zrobić to przed przyjazdem do Chin, bo w Chinach już będzie za późno, nie pobierzecie żadnego ani nie skonfigurujecie, ale jest dużo prostszy sposób, tańszy i wygodniejszy. Aby w ogóle mieć internet w Chinach, możemy sobie już dziś kupić kartę SIM. Jeszcze kilka lat temu było to niemożliwe, gdyż obcokrajowcy nie mogli posiadać lokalnej karty SIM. Dziś kupimy ją sobie już na lotnisku, ewentualnie później w dowolnym sklepie telefonii komórkowej. Ewentualnie możemy zainstalować sobie kartę SIM. I jeżeli Twój telefon posiada taką opcję, to polecam to zrobić. Gdyż jeżeli zainstalujemy sobie aplikację Alipay, która jest niezbędna w Chinach, ale o niej powiem za chwilę, możemy sobie w niej bezpośrednio zakupić kartę eSIM, która, uwaga, ma odblokowane wszystkie zachodnie strony. Co znaczy, że jeżeli zainstalujemy sobie tą kartę zakupioną przez aplikację Alipay, możemy korzystać ze wszystkich stron, z których korzystamy na co dzień, ze wszystkich aplikacji i nie musimy używać żadnego VPN-a. Zaś jeżeli kupimy sobie lokalną, fizyczną kartę SIM, bądź będziemy korzystać z Wi-Fi, czy to w hotelu, czy z jakichś publicznych punktów, tak, te wszystkie zachodnie strony będą zablokowane i zapomnijcie, że gdziekolwiek wejdziecie.
Poza tym internet jest tam bardzo cenzurowany. Nie ma otwartych hotspotów, że połączymy się gdzieśkolwiek. Musimy podawać mnóstwo danych, dane z paszportu, telefonu. Wiele hotspotów jest w ogóle zablokowanych dla obcokrajowców, a hotele najczęściej mają to rozwiązane w ten sposób, że każdy pokój ma osobny router i od razu wiadomo, kto z czego korzystał. Dostajemy prywatne hasło przypisane tylko do naszego pokoju i oni wiedzą, co robiliśmy w internecie. I jeżeli będziemy na przykład pisać nieprzychylnie na chiński rząd, to możemy nabawić się problemów. Większość Polaków na co dzień do nawigowania się w terenie używa Google Maps. I tu Was zaskoczę, w Chinach Google Maps, nawet jeżeli Wam zadziała, bo obejdziecie sobie tą blokadę, tak niewiele znajdziecie. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy nie mają Google Maps, stąd siłą rzeczy nikt tam niczego nie zaznacza. Więc w większości obiektów, nawet które chcecie odnaleźć, to po prostu nie ma zaznaczonych na tej mapie. Oczywiście są wszystkie główne drogi, nawigacja wskaże Wam drogę, ale nie wyszuka Wam celów. Dlatego najsłuszniejszą opcją jest korzystanie z chińskich map, z tym, że są one wyłącznie w języku chińskim. I tu robi się kolejny problem, bo jeżeli nie znamy chińskiego, to też niewiele tam zdziałamy. Jeżeli jesteś użytkownikiem iPhone'a, tak, mam dla Ciebie dobrą nowinę, gdyż aplikacje Apple'a nie są w Chinach zablokowane. Nie wiem akurat dlaczego, widocznie muszą mieć jakiś dobry deal. No, Apple jednak produkuje swoje iPhony w Chinach, więc być może chodzi właśnie o to. I jeżeli mamy właśnie takiego iPhone'a, tak możemy sobie korzystać z Apple Maps. Tam większość tych obiektów jest zaznaczona. Czasem trzeba będzie po prostu wyszukiwać to w języku chińskim, ale ogólnie jest to całkiem praktyczne i przydatne narzędzie, którego da się używać. No i co ważne, w języku polskim czy angielskim. Walutą Chin jest juan chiński, jego kurs wynosi około 50 groszy za 1 juana, więc łatwo się to przelicza. Kasę bez prowizji wypłacimy z wielu bankomatów, na przykład HSBC. Możemy też wymienić oczywiście dolary czy euro w kantorach, ale do tego potrzebny jest paszport i będzie trwało to chwilkę, dlatego że Chiny to bardzo biurokratyczny i komunistyczny kraj. Ale czy w Chinach potrzebujemy w ogóle gotówkę? Okazuje się, że nie, dlatego że wszyscy przyjmują płatności bezgotówkowe. Mają kilka systemów płatności, a najpopularniejsze to Alipay i WeChat. Na szczęście aplikacja Alipay została udostępniona dla turystów i możemy ją sobie pobrać w języku angielskim. Podpinamy tam naszą europejską kartę Visa czy Mastercard i możemy już bez przeszkód płacić sobie w Chinach, gdyż wiele punktów, w zasadzie większość, nie przyjmuje płatności kartami Visa czy Mastercard. Stąd Chińczycy mogą być obejmowani różnymi sankcjami czy odcinaniu od SWIFT-a. Oni się tym naprawdę nie przejmą, bo mają swoje wewnętrzne systemy płatności, które są też w krajach ościennych Azji i są samowystarczalni. Alipay jest aplikacją wielofunkcyjną i musisz się koniecznie zainstalować przed wyjazdem do Chin, bo właśnie dzięki niej możesz dokonywać płatności w hotelach, w restauracjach, w sklepach, a nawet na zwykłych straganach, kupując banany. Odbywa się to bardzo prosto za pomocą skanowania kodu QR i pieniądze są automatycznie pobierane z naszej karty. Za pomocą Alipay zamówisz też taksówkę. Chiński Uber nazywa się Didi. Możemy sobie oczywiście pobrać tą aplikację, ale będzie ona w języku chińskim. Ale jest również wbudowana w Alipay i tam będziemy mogli ją obsługiwać po angielsku. Drugą niezbędną aplikacją, którą powinniśmy mieć przy wyjeździe do Chin, jest WeChat. Ale tu mamy pewien problem, gdyż nie aktywujemy tej aplikacji, dopóki nie dostaniemy zaproszenia od jakiegoś Chińczyka. Więc kiedy logujecie się chociażby w pierwszym hotelu pierwszej nocy, poproście pracownika, aby zaakceptował nas w WeChacie i będziemy mogli z tego korzystać. Jest to taki chiński WhatsApp, który ma dużo więcej funkcji. Możemy też dokonywać za jego pomocą płatności, ale akurat w tej aplikacji potrzebujemy już chińskiej karty. Ale wszystkie kontakty, jakie będziecie chcieli w Chinach nawiązać online, będą odbywały się właśnie za pomocą WeChata. Możecie napisać sobie w ten sposób do hotelu, czy do jakichś innych osób, dostawców pewnych usług. Często będą też na restauracjach takie kody QR. Możemy od razu napisać chociażby do kelnera, żeby przyniósł nam kolejną lemoniadę i wiele innych funkcji. Zakładam również, że nie znasz języka chińskiego i nie dziwię się. Ogólnie w Chinach w użyciu jest ponad 300 języków. Głównym jest język mandaryński, którym posługuje się około 70% Chińczyków. Jest to też język urzędowy.
ale nie wszyscy będą mówić w tym języku. Zresztą jest to mało ważne, bo prawdopodobnie nie rozumiesz ani kantońskiego, ani mandaryńskiego, ani innych dialektów. I tutaj też z pomocą przyjdzie WeChat, gdyż kiedy Chińczyk zechce nam coś powiedzieć, nawet tutaj w restauracji, tak napisze po chińsku, a WeChat automatycznie przetłumaczy na angielski. Niestety nie przetłumaczy tego na polski, jeszcze nie, ale być może niedługo, ale jeżeli znasz chociażby podstawy angielskiego, tak już bez problemu się dogadacie. Ostatnio zaczęli też używać swojej aplikacji do AI, u nich się to nazywa DeepSeek i ona, o dziwo, tłumaczy perfekcyjnie na język polski, więc też można sobie to zainstalować i poprosić właśnie tą sztuczną inteligencję o przetłumaczenie naszej sentencji na język chiński. Dzięki temu bez problemu dogadamy się z każdym. Jeśli więc nie znasz języka chińskiego, to masz spory problem, ale nie martw się, bo ja też nie znam i jakoś poradziłem sobie zawsze w tym kraju. Obecnie na lotniskach, dworcach czy w większych miastach oraz miejscach turystycznych oznaczenia są w języku chińskim i angielskim. Ale jeśli zejdziemy z turystycznego szlaku, to na próżno szukać napisów w jakimkolwiek innym języku niż chiński. A wtedy nawet odnalezienie naszego hotelu, pomimo że już dotarliśmy pod właściwy adres, stanowi naprawdę nie lada wyzwanie. Mało który Chińczyk zna chociażby podstawy angielskiego oraz jakiegokolwiek innego języka, więc zapomnij tutaj o komunikacji ustnej. Wyzwanie stanowi też zamówienie posiłku w restauracji czy zakup biletu autobusowego. Jak zatem poruszać się w gąszczu chińskich hieroglifów? Z pomocą dziś przychodzi nam oczywiście technologia. Jeśli mamy pod ręką smartfon z dostępem do internetu, możemy dogadać się z każdym. Do wyboru mamy dziesiątki aplikacji tłumaczących zarówno online, jak i offline. Możemy też posiłkować się sztuczną inteligencją, która radzi sobie już naprawdę doskonale z tłumaczeniem na wszelkie języki. Pamiętaj jednak, że nie każdy Chińczyk będzie znał język nazywany przez nas ogólnie chińskim, czyli mandaryński, więc może się okazać, że nie zrozumie przetłumaczonego przez ciebie tekstu. Wynika to z tego, że w Chinach jest w użyciu ponad 300 języków i dialektów. Tak jak my nie umiemy przeczytać czcionki chińskiej, tak zwykle Chińczyk też nie będzie umiał przeczytać czcionki łacińskiej, której my używamy na co dzień. Warto więc dodać do swojego smartfona język chiński, bo gdy osobnik, z którym chcemy porozmawiać na ulicy, nie ma nowoczesnego smartfona, co jest akurat rzadkim przypadkiem, ale może się zdarzyć w przypadku osób starszych, nie będziemy mogli się dogadać, gdyż nie będzie mógł wpisać w nasz smartfon, co ma nam do powiedzenia. Aby aplikacja mogła to przetłumaczyć na jakiś zrozumiały dla nas język. Jak już mamy ogarnięte podstawowe kwestie, tak można brać się do rezerwacji noclegu. Chiny mają według mnie jeden z najlepszych stosunków jakości do ceny. Pomijając już te największe miasta jak Pekin i Szanghaj, które są przeludnione, tak w pozostałych regionach Chin możemy naprawdę przespać się bardzo komfortowo w bardzo niskich pieniądzach. Chiny pobudowały mnóstwo 5-gwiazdkowych luksusowych hoteli, w których prześpimy się nawet za 200, 300, 400 zł. W Europie czy USA za tego typu standard płacimy często po kilka tysięcy złotych. Musicie też zwracać uwagę na, jak ja to mówię, chiński standard. Oni mają bardzo piękne zdjęcia na tych serwisach rezerwacyjnych, ale często później te pokoje odbiegają od rzeczywistości i wiele tych starych hoteli może być naprawdę bardzo zapuszczonych. W Chinach też bardzo popularne jest palenie. Większość osób jest palaczami i wiele pokoi po prostu śmierdzi dymem. Niektóre hotele mają całe piętra dla niepalących, ale oni i tak palą w tych pokojach, więc przygotujcie się na zatrucie dymem tytoniowym. Ale jeżeli będziecie spać w tych hotelach o wyższym standardzie, tak naprawdę nie powinno być żadnych powodów do zmartwień. Bo w Chinach możemy się przespać za naprawdę śmieszne pieniądze, już 50 zł za dobę w pokoju dwuosobowym o całkiem przyzwoitych warunkach, po luksusowe hotele 5-gwiazdkowe w cenie 500 zł za dobę, z basenami na 50. piętrze. W Chinach też niestety okno nie jest standardem, więc zwracajcie na to uwagę, zwłaszcza w tych dużych miastach, gdyż pokój w bardzo atrakcyjnej cenie często nie ma właśnie okna i śpimy sobie w jakiejś takiej ciemnej norze. Chiny są olbrzymim krajem, więc do przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi regionami najlepiej korzystać z samolotów, ewentualnie szybkich pociągów, a pociągi w Chinach są naprawdę szybkie, nagrałem o nich osobny film.
Polecam obejrzeć i zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda w praktyce. Często ceny połączeń kolejowych są droższe niż ceny samolotów na tym samym odcinku. Warto więc to wszystko porównać. Bilety możemy sobie kupić zarówno na samoloty, jak i pociągi za pomocą strony trip.com. Jest to najpopularniejsza strona w Azji, na której zarezerwujemy hotele, kupimy bilety do atrakcji oraz na różne połączenia kolejowe czy lotnicze. Niestety, jeżeli nie mamy chińskiego prawa jazdy, nie możemy wynająć sobie auta w Chinach, tak więc zostaje nam wyłącznie transport publiczny bądź szukanie jakiegoś kierowcy na miejscu. Już na lotnisku, jak będziemy szli sobie na zewnątrz terminala, na pewno zaczepi nas ktoś, kto zaproponuje obwiezienie po mieście i tak dalej. Te osoby często mówią po angielsku, będą Wam oferowały również znalezienie korzystnego hotelu i tak dalej. Najlepiej ich pominąć i zorganizować sobie wszystko na własną rękę. Taksówki w Chinach są bardzo tanie, znacznie tańsze niż w Polsce i zamówimy je przez aplikację Alipay. Jedzenie w Chinach nie należy do najpyszniejszych i tutaj możecie się nieco zdziwić. W Polsce często popularnie mówimy: idziemy na Chińczyka, zamawiamy chińszczyznę, jednak to, co sprzedaje się w Polsce i nazywa się chińszczyzną, nie ma nic wspólnego z prawdziwym chińskim jedzeniem. W Polsce chińszczyzną nazywa się kuchnię wietnamską, tajską i wiele różnych innych kuchni azjatyckich. W Chinach głównym podstawowym pożywieniem jest zupa, a nie ryż, jak to się mówi w Polsce, że Chińczyk pracuje za miskę ryżu. Nic z tych rzeczy. Ryż oczywiście jest, ale jest on jako taki mały dodatek. Nie jest on wcale główną tutaj potrawą, więc ciężko będzie zamówić mięso z ryżem, warzywa z ryżem. To wszystko będzie lądowało w zupie, takim tłustym bulionie, a ryż dostaniemy w takiej małej miseczce jako przystawkę. Stąd jeżeli ktoś nie lubi zup, tak jak ja, to ma tutaj problem. Wegetarianie też będą mieli spory problem, bo wszystko jest praktycznie tutaj z mięsem. Nawet jeżeli uda nam się znaleźć coś wegetariańskiego, tak zwykle są to sparzone liście, sparzone jakieś brokuły, kalafiory, zero przypraw. Ogólnie kuchnia chińska jest taka mdła, nieostra. Jeżeli ktoś nie lubi przypraw, to będzie zachwycony. Ale jeżeli ktoś lubi wyraziste smaki, no to w Chinach ich nie otrzyma. Stąd warto kupić sobie własny ostry sos, jeżeli ktoś lubi, albo prosić w restauracji, żeby nam dali coś po prostu do smaku, gdyż te podstawowe chińskie dania z reguły są mdłe. Chińczycy też jedzą wszystko, co się rusza, więc w takiej zupie mogą się znaleźć naprawdę różne dziwne rzeczy. Jeżeli nie znamy chińskiego, nie dogadamy się dobrze z naszym restauratorem, kucharzem, tak może się okazać, że zjemy na przykład zupę zrobioną na kaczej krwi albo jakiegoś innego zwierzęcia. Najczęściej te wszystkie czerwone zupy są właśnie robione na krwi. W takiej zupie możemy też poza tym znaleźć kurze nóżki, głowy, dzioby, różne dziwne zwierzęta typu żółwie, skorpiony, węże. Naprawdę wszystko, co uda im się złapać, oni władują do gara. Samo jedzenie to jednak temat na osobny film, który też dla Was nagrałem. Polecam obejrzeć. Możecie się naprawdę zdziwić, bo Chińczycy jedzą zupełnie inne rzeczy niż nam się wydaje, że jedzą. W Polsce, jeżeli chcecie spróbować prawdziwej chińskiej kuchni, to polecam wybrać się do Wólki Kosowskiej. I to, co tam można zjeść, najbardziej przypomina kuchnię chińską. Większość osób myśli, że w Chinach jest bardzo tanio, no bo skoro kupujemy sobie na AliExpress różne produkty za grosze, to jak pojedziemy do Chin, to będą one w tych samych cenach albo nawet tańsze, no bo przecież odpada koszt wysyłki. I to jest błędne myślenie, gdyż Chiny są bardzo rozwiniętym krajem. To nie są te Chiny, które były jeszcze kilka lat temu. Jeśli chodzi o ceny, to mogą je porównać do Polski. Może usługi i jedzenie w restauracjach są nieco tańsze, ale ceny podstawowych produktów w sklepach są zbliżone. Jeśli chodzi o zakup ubrań, jakichś ciuchów, to Chińczycy mają trochę odmienną modę niż nasza i nie znajdziemy za bardzo ciuchów, w jakich chodzimy w Europie. Stąd też możemy się lekko zdziwić, że nie ma tam w ogóle tego asortymentu, który jest dostępny na AliExpress. Oczywiście te europejskie marki premium są. Jeżeli pójdziemy do galerii handlowej, tam kupimy wszystko, ale będzie to w takiej samej cenie jak w Polsce. Zatem gdzie robi się te wszystkie podróbki, które trafiają później na bazary całego świata? Ano musimy udać się na jakiś zakamuflowany market. Ciężko takie miejsca znaleźć, bo tak jak mówiłem, Chiny są dziś krajem wysoko rozwiniętym i czasy bazarów już dawno minęły.
jest za to mnóstwo galerii handlowych, ale jeżeli już trafimy na taki bazar, tak możemy przebierać w tych podróbkach i naprawdę jest tanio. W Chinach warto jednak kupić sobie elektronikę, bo ta jest faktycznie tańsza niż w Polsce, ale uważajcie tutaj na podróbki. Na bazarach możemy kupić bardzo tanio różnego rodzaju na przykład karty pamięci czy jakąś drobną elektronikę, a nawet markowe telefony komórkowe, ale może się okazać, że to są podróbki i w żadnym wypadku nie spełniają standardów, które są podane na opakowaniu. Więc jeśli chodzi o zakup elektroniki, ja polecam udać się do firmowych sklepów, które są na przykład w galeriach handlowych i tam dokonać zakupu. I faktycznie te chińskie marki są dużo tańsze niż w Polsce. Chińczycy raczej są uczciwym narodem i nie oszukują ani swoich, ani turystów, ale musimy strzec się nieco w miejscach turystycznych. Może się zdarzyć, że kupując właśnie na bazarze na przykład jakiś drogi markowy telefon, zostaniemy oszukani. Więc nie kupujcie w takich miejscach droższych produktów albo jakiejś właśnie elektroniki, gdyż często taki sprzedawca może pokazywać Wam produkt oryginalny, a w momencie, kiedy zapłacicie, dostaniecie nowe, zafoliowane opakowanie z produktem w wersji podrobionej. Podrobionej wizualnie idealnie, ale później jak odpalimy sobie na przykład taki dysk czy kartę SD w domu, okaże się, że ona w ogóle nie ma takiej pojemności, jaka jest deklarowana na opakowaniu. Ewentualnie telefon, który z zewnątrz wygląda identycznie jak najnowszy iPhone, w środku ma zupełnie co innego. Jeżeli chodzi zaś o jakieś nagabywanie i ulicznych naciągaczy oszustów, raczej ten problem nie występuje bądź jest marginalny w miejscowościach turystycznych. Więc sceny znane z innych krajów azjatyckich czy arabskich w Chinach zwykle nie mają miejsca. Nie będziemy tutaj nachalnie raczej zapraszani przez sprzedawców. Zwykle sprzedawcy nie będą nas zaczepiać wyłącznie z tego powodu, że nie znają żadnego innego języka poza chińskim. Dlatego w Chinach można chodzić sobie naprawdę swobodnie i tutaj mało kto będzie nas zaczepiał i cokolwiek proponował. Chińczycy mają trochę inną mentalność i kulturę niż Europejczycy. Stąd możecie się nieco zdziwić, będąc pierwszy raz w tym kraju. Jeśli chodzi o jedzenie, no to na porządku dziennym jest mlaskanie, bekanie, pierdzenie i różne inne odgłosy wydawane przez ludzkie ciało. Spożywając obiad w restauracji, przygotujcie się na wszelakie odgłosy dookoła. Tutaj siorbanie będzie zagłuszało nawet grającą muzykę. I ciężko jest też zobaczyć w restauracji osobę, która w jednej ręce nie trzyma pałeczek, a w drugiej smartfonu. Oni naprawdę nie rozstają się ze swoimi smartfonami nigdzie. Chińczycy są też osobami takimi troszkę nieśmiałymi wobec obcokrajowców. Nie będą nas zaczepiać, nagabywać. Są ciekawi turysty, często mogą też poprosić nas o zdjęcie. Zwykle wyglądało to w ten sposób, że oni się boją, ale jeżeli już jedna osoba zdecyduje się i wydłuka jakoś tam po angielsku, czy może sobie zrobić z nami zdjęcie, tak zaraz ustawia się kolejka chętnych, która nie będzie się już o to pytać, tylko będą podchodzić i cykać sobie fotę. Taka po prostu tutaj zjawiskowość kulturowa, więc można się poczuć trochę jak celebryta. Oczywiście dotyczy to rejonów, gdzie turyści zaglądają rzadko. A uwierzcie mi, że 90% Chińczyków z kontynentu nigdy nie widziało białego człowieka na oczy. Pamiętam, że kiedyś Chińczycy też bardzo bali się w ogóle rozmowy z białym turystą. Kiedy chciałem o coś zapytać, nawet korzystając z tłumacza, oni uciekali w popłochu. Dziś na szczęście się to zmieniło i zwłaszcza młode osoby chętnie chcą porozmawiać, w czymś pomóc. Myślę, że zmieniło się to też dzięki technologii, bo każdy ma dziś w ręku elektronicznego tłumacza w postaci smartfona, więc nie boją się, nawet nie znając ani jednego słowa w innym języku niż chiński, chętnie pomagają, chętnie udzielają informacji. Nie bójcie się pytać, nawet jeżeli nie macie akurat działającej jakiejś aplikacji, która Wam to przetłumaczy, powiedzcie tylko, z jakiego jesteście kraju. Chińczyk ogarnie resztę i przetłumaczy Wam wszystko perfekcyjnie. Ich technologia jest dużo bardziej zaawansowana niż to, z czego my korzystamy na co dzień. Pewnym takim minusem może być też ich taka wrodzona natura tłoczenia się, zwłaszcza w miejscach takich jak metro, jakieś kolejki po bilety i tak dalej. Oni się niemiłosiernie tłoczą, przepychają. Nie ma czegoś takiego jak kolejka kulturalna, więc jeżeli będzie jakaś dziurka, tam Chińczyk się wciśnie i będzie próbował
zająć po prostu naszą kolejkę, więc musicie tego pilnować. Też taka ciekawostka, którą często widziałem, jest powiedzmy 5 automatów w metrze sprzedających bilety. Wszyscy stoją w kolejce do jednego. Myślisz sobie, reszta pewnie nie działa. Nie, nic z tych rzeczy. Podchodzisz jako pierwszy, kupujesz bilet, zanim go wyjmiesz z automatu, za tobą stoi już 50 osób chcących kupić ten bilet. Nie wiem, z czego to wynika, ale oni się boją chyba być pierwszymi. Uwielbiają stać w kolejkach. Jeżeli gdzieś jest kolejka do restauracji, do jakiegoś straganu, oni się ustawiają i tam stoją. Starsi pamiętają, że w Polsce za komuny też wszyscy stali w kolejkach. No i tutaj, pomimo że już mają pełną wolność, mają tutaj komunistyczny kapitalizm, tak oni nadal w tych kolejkach stoją i chyba to uwielbiają. Ale pomimo tego wszystkiego Chińczycy są bardzo zdyscyplinowani i nauczeni wykonywania poleceń. Tutaj jeżeli władza coś powie, jeżeli policja coś powie, oni się nie wyłamują, więc prawo jest naprawdę tutaj przestrzegane. No może nie w każdym aspekcie, bo na przykład nie wolno jeździć skuterami po chodnikach i w pewnych strefach, ale oni i tak nagminnie jeżdżą, pomimo że mają wszędzie ścieżki specjalne przeznaczone dla pojazdów elektrycznych. Chiny nie są jednolite etnicznie. W skład Chin wchodzi kilka autonomii, m.in. koreańska i mongolska, więc jeżeli chcemy poczuć troszkę innego klimatu, można się właśnie wybrać w te rejony. W skład Chin wchodzą również 2 specjalne regiony administracyjne. Jest to taki ewenement na skalę światową, bo nie znajdziemy takich odpowiedników nigdzie indziej. I chodzi mi o Hongkong i Makao. Są to specjalne regiony, które były kiedyś koloniami, Hongkong brytyjską, a Makao portugalską, ale skończyła się umowa dzierżawy i wróciły one do Chin. Działa to na dość dziwnej zasadzie, bo de facto niby są to Chiny, ale jednak nie. Chiny nazywają to jedno państwo, 2 systemy. W regionach tych mamy nieco inne prawo. Cenzura jest złagodzona, nie ma tutaj tej blokady internetowej, więc będą działały Wam normalnie tutaj wszystkie aplikacje. Możemy sobie tam surfować w internecie do woli. Jest też dużo otwartych sieci Wi-Fi. Te regiony mają swoje waluty odrębne. Kurs jest bardzo podobny do juana chińskiego i mają też odrębne systemy płatnicze. Więc na przykład chińska aplikacja Alipay nie zadziała już w Hongkongu czy Makao, bo tam są osobne. Więcej o tych regionach dowiecie się w filmach, które też są na tym kanale. Z Hongkongu i Makao nagrałem dla Was osobne filmy i polecam je obejrzeć, bo są to naprawdę unikalne miejsca w skali świata oraz jedne z najbogatszych i najgęściej zaludnionych miejsc na Ziemi. Podsumowując, Chiny to jest naprawdę olbrzymi kraj, bardzo różnorodny, etnicznie, kulturowo. W różnych regionach będzie występowało zupełnie różne jedzenie. Ludzie też mogą wyglądać nieco inaczej i polecam zwiedzić ten kraj. I nie tylko z perspektywy tych największych miast Pekinu i Szanghaju oraz Hongkongu, co czynią zwykle turyści z Polski, bo w tych miastach nie poznacie prawdziwych Chin. Warto wybrać się też trochę na prowincję, zobaczyć jak tam żyją ludzie, ale gwarantuję, że każdy będzie pozytywnie zaskoczony. Mnie pierwszy kontakt z Chinami jakieś 10 lat temu nie przypadł do gustu, jednak wracając tutaj po latach stwierdziłem, że ten kraj poszedł do przodu naprawdę o lata świetlne, zostawiając daleko z tyłu Europę, jeżeli chodzi o infrastrukturę i technologię. To, co Chińczycy dokonali w ciągu 10 lat, nie uda się chyba Europie przez kolejnych 30. W momencie, kiedy nasz Parlament Europejski zastanawia się, czy przytwierdzić nakrętki do butelki, aby się gdzieś nam nie zawieruszyły, Chińczycy budują kilkadziesiąt tysięcy kilometrów torów kolejowych, na których pociągi zapierdzielają z prędkością 350 km na godzinę. Tutaj nikt nie pyta się, czy coś warto zbudować, czy to będzie potrzebne. Tu się myśli na kilka pokoleń do przodu i tu się buduje. I pomimo, że Chiny mocno stawiają na nowoczesną technologię, na infrastrukturę, tak nie zapominają o tradycji, bo tradycja też jest tutaj pielęgnowana na każdym kroku. Możemy odwiedzić mnóstwo wspaniałych świątyń, które są przepięknie odrestaurowane, zadbane. Coś, co mnie uderzyło w Chinach, to czystość. Jak na kraj azjatycki jest tutaj naprawdę bardzo czysto, bez porównania z Tajlandią czy Malezją, nie daj Boże Indonezją. Chińczycy z natury nie lubią sprzątać i pamiętam, że kiedyś był tutaj syf, ale rząd wprowadził pewne reformy, nagonił ich za pomocą
Bataj kamer. O samym systemie inwigilacji też opowiem Wam w kolejnych filmach, ale to wszystko przyniosło efekt. No i możecie mówić, pisać, że Chiny to jest kraj, który łamie prawa człowieka. Tak, zgodzę się, ale czy w Europie nie są łamane prawa człowieka? Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno niezaszczepionych chciano zamykać w obozach koncentracyjnych. Warto więc też zapoznać się z tym, co się dzieje obecnie w Chinach, abyśmy nie poszli w tym kierunku. Gdyż tutaj ten system inwigilacji i kontroli społeczeństwa poszedł w to, co znamy z filmów science fiction. I jeżeli nie będziemy patrzeć naszym politykom na ręce i protestować przed pewnymi zmianami, czeka nas dokładnie to samo. Polscy politycy i europejscy, nawet amerykańscy, marzą o takiej władzy, jaką mają chińscy politycy. Tutaj jest jedna partia, to nieważne. Oni mogą robić co chcą, kontrolują internet, kontrolują obywateli. Jeżeli się ustawiasz, odetną Ci dostęp do konta bankowego, nie kupisz biletu na pociąg, na samolot, nie wyjedziesz z miasta, nie wyjedziesz z kraju. Naprawdę zachodni politycy marzą o czymś takim i powoli jest ta u nas też żaba gotowana. Jeżeli nie będziemy im patrzeć na ręce, gwarantuję Wam, że za jakiś czas będziemy mieć drugie Chiny, ale wtedy już będzie za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić. Chińczycy już nie protestują, nie mają już wyboru. Muszą się podporządkować albo skończą w więzieniu. Co pokazują na przykład te listy gończe, na których są osoby poszukiwane, tak jak ja, które głosiły w internecie teorie, prawdy niezgodne z oficjalną linią rządu. Więc też jadąc do Chin, uważajcie, co mówicie, uważajcie, żeby nie krytykować bezpośrednio rządu, bo można sobie narobić w ten sposób problemów. Można mówić, że ta cała cenzura internetowa jest zła, ale ma to swoje plusy, gdyż Chiny dbają o dobrostan umysłowy swoich obywateli. I na przykład, pomimo że Chiny są twórcą TikToka, tak TikToka w Chinach nie zobaczycie. Wprowadzono inną wersję tej aplikacji, skrojoną pod Chińczyków i władza dba, aby nie promowało się tutaj patologii. To, że nie można mówić złych rzeczy na rząd, to jedno, ale jeżeli ktoś postanawia ogłupiać obywateli, promować zły styl życia, czyli na przykład emanować pieniędzmi, szastać kasą, pokazywać się w drogich miejscach, jeździć drogimi autami, takie osoby są blokowane i usuwa im się konta w tych wszystkich chińskich aplikacjach społecznościowych. I chciałbym, żeby ktoś wreszcie w Europie padł na dokładnie ten sam pomysł. Ale raczej to się nie stanie, gdyż im społeczeństwo jest głupsze, tym łatwiej się nim rządzi. I dla naszych rządzących jest lepsze, żeby ludzie oglądali TikToki wyginających się lasek, niż na przykład czytali informacje o kolejnych szwindlach rządu i kolejnych przekrętach oraz kradzionych pieniądzach. W tym filmie przedstawiłem Wam ten kraj z perspektywy turysty, który odwiedził go kilka razy, odwiedził tutaj kilka regionów, a nie tylko jedno czy dwa miasta. Oczywiście można by było tutaj opowiadać dużo więcej. Kilka z tych rzeczy będzie pewnie nieaktualne już za jakiś czas. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Jeżeli będę znał odpowiedź, to odpowiem. Zapraszam również do obejrzenia pozostałych filmów z chińskiej serii i mam nadzieję, że jakiekolwiek informacje z tego filmu były dla Ciebie przydatne, bądź po prostu Cię zaciekawiły. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!